Witamy serdecznie po raz kolejny na naszych ufologicznych spotkaniach. Witam Ciebie, Piotrze. Dzień dobry, witam wszystkich. Zanim przejdziemy do naszego niezwykle interesującego tematu, to jeszcze tylko przypomnę, że warto jest odwiedzać kanał Piotra, UFO Historię. Tutaj pod naszą rozmową jest oczywiście dwie ikonki. Jedna jest do mojego kanału, druga jest do kanału Piotra. Warto tam zaglądać, kupę rzeczy się tam ciekawych dzieje, są nasze rozmowy też. Warto subskrybować ten kanał, jeden i drugi, udostępniać nasze rozmowy i wywieszać gdzieś na różnych forach społecznościowych, aby do jak największej liczby osób dotarła, ale też i komentować, jeżeli te komentarze oczywiście są sensowne. Ale zanim jeszcze przejdziemy, to ja tradycyjnie zachęcę do zakupu wody toaletowej. Ci, co tutaj ten kanał nasz oglądają, to na pewno mają do niej dostęp, bo już spora grupa osób zakupiła i bardzo jest z tego powodu zadowolona. Ja tylko przypomnę, można nabyć pod telefonem 570 814 076 albo wejść na brookshop.pl i tam w zakładce upominki też znajdziecie przejście, ale chciałem powiedzieć, że nie tylko to akurat reklamujemy, bo również z Piotrem możemy, jeżeli ktoś będzie chętny, żeby jakieś jego rzeczy zareklamować, czy usługi, czy działalności, to myślę, że z pewnością się jakoś dogadamy, bo mamy dosyć duże zasięgi, więc myślę, że warto w tym kierunku pójść. A dzisiaj przejdźmy sobie do takiego tematu, który miał miejsce bodajże chyba ze 30 lat temu. Chodzi mi o katastrofę UFO w Virginii. Bo dzisiaj, akurat no niekoniecznie dzisiaj, ale w tym roku mija 30 lat od tej słynnej katastrofy. Powiedz mi, Piotrze, jak ona przebiegała i co o niej muszą ludzie wiedzieć, którzy nigdy w życiu o niej nie słyszeli? Jak sam wspomniałeś, mija 30 lat, minęło 30 lat od katastrofy UFO w Warzyni. Jest to chyba ostatnie wydarzenie w takim klasycznym stylu, o jakim żeśmy słyszeli. Owszem, no tam pojawiały się głosy o innych katastrofach UFO, ale to było takie bardzo spektakularne i bardzo medialne. W kilku słowach. 20 stycznia 1996 roku w mieście Warzinia, które słynęło na przykład z uprawy kawy. Ono jest położone w stanie Minas Gerais, to jest stan górniczy również. Zatem to było takie nieduże miasteczko, gdzie nagle zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy. Właśnie tego 20 stycznia. Świadkowie potem mówili, że policja, znaczy żandarmeria, straż pożarna, wojsko uganiały się po okolicy za jakimiś stworzeniami. Potwierdzali to potem sami uczestnicy tych łowów, które miały dotyczyć dziwnych istot. Dziwnych istot, które były opisywane, zazwyczaj są opisywane jako humanoidy, trochę niższe od człowieka, z brązową skórą, taką oleistą, z kostnymi albo jakimiś takimi wyrostkami na głowie, no i czerwonymi oczami. Te istoty, jak się przypuszcza, miały pochodzić z rozbitego obiektu UFO, który miał krążyć nad miastem Warzinia, miał być widziany przez wiele osób i w przypadku co najmniej 2 świadków mowa była o tym, że z tego obiektu wydobywał się dym. Potem ta historia została z tych rozrzuconych strzępków informacji poskładana w jedną historię, która mówiła o tym, że Amerykanie prawdopodobnie jeszcze 19 stycznia 1996 roku przekazali Brazylijczykom informację, że coś zestrzelili i coś leci w stronę stanu Minas Gerais i tam się rozbije. Chodziło oczywiście o UFO. Potem ten obiekt dymiący, uszkodzony, choć w sumie niewielki, miał być widziany w okolicach Warzini przez pewnych rancherów, że tak powiem, zarządców gospodarstwa hodowlanego. To UFO miało przelecieć nad ich krowami. Potem w mediach zaroiło się od różnego rodzaju przypuszczeń. Trzeba powiedzieć, też wyraźnie, że ta historia jest tak naprawdę bardzo chaotyczna.
ona jest poskładana z różnych elementów, bo poszczególne elementy same w sobie funkcjonują jako osobne historie. Na przykład ta najsłynniejsza sprawa, od której się de facto wszystko w mediach zaczęło, kiedy 3 młode mieszkanki tego miasta na obrzeżach zauważyły dziwną postać, która po prostu przy takim baraku, przy takim budynku przykucnęła, no i one zobaczyły, że ten stwór no, nie był człowiekiem, one uznały, że to był diabeł. Co ciekawe, jak się potem okazało, miejsce, gdzie one widziały tego stwora, rzeczywiście było związane z legendami o czarnoksięstwie, o czarnej magii. Tam miał mieszkać no, dosłownie na sąsiedniej posesji kiedyś czarnoksiężnik, który był znany z przywoływania demonów. No i te dziewczyny zobaczyły tego stwora, pomyślały, że to właśnie pewnie coś w ten deseń. No i nazajutrz w gazetach bach, informacje mówiące, że w Warzyni widziano diabła. Ale było więcej doniesień mówiących na przykład, że no jakoś tak nie tylko straż pożarna zaczęła krążyć po okolicy i wojsko i żandarmeria, ale też na przykład pozamykano szpitale. Po co je pozamykano? No dlatego, że te istoty, które zostały schwytane, do tych szpitali miały powędrować. Tu oczywiście w akcję wyłapywania tych istot, sprzątania wraku, chociaż tutaj jest pewien problem z tym wrakiem, włączone były różne jednostki, różne ośrodki. Nie tylko z Warzyni, ale też z okolic, z sąsiednich miast, o może tak bardziej. No i co jeszcze możemy powiedzieć? W kolejnych latach zaczyna się tuszowanie sprawy z jednej strony, a z drugiej strony, ze strony ufologów, ciągłe grzebanie, docieranie do nowych świadków. I było ich sporo, naprawdę było ich dużo. Oni zostali przypomnieni, przynajmniej niektórzy z nich, na specjalnej konferencji zorganizowanej w Waszyngtonie 20 stycznia tego roku, kiedy to reżyser serialu dokumentalnego na temat Warzyni pod tytułem Moment of Contact, James Fox, wystąpił po prostu z taką inicjatywą, która miała upamiętniać tamto zdarzenie, pokazywać, że w Warzyni jednak coś się wydarzyło i to miejsce zasługuje na miano brazylijskiego Roswell, chociaż oczywiście Warzynia była trochę bardziej spektakularna, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zdarzenia. Także tak to pokrótce wyglądało. Finalnie orzeczono, że no, ze strony wojska oczywiście się nic nie wydarzyło, to wszystko przypadek, miejska legenda. Ludzie dopisali sobie jakąś niesamowitą historię do wydarzeń zupełnie błahych. To jest wersja oficjalna, natomiast ta wersja nieoficjalna mówi, że po prostu rozbił się obiekt, na pokładzie obiektu były jakieś dziwne istoty, te istoty zostały wyłapane, prawdopodobnie wszystko poszło tak sprytnie, dlatego że Brazylijczycy zostali powiadomieni przez Amerykanów o tym, że no, coś się tam rozbije i byli przygotowani, byli w pogotowiu, żeby taką akcję przeprowadzić. Potem no, co najmniej jedna istota miała zostać zabrana do szpitala żywa. No i jakaś część tych stworzeń, tutaj padają różne liczby. Ja na przestrzeni lat słyszałem o 5, 6, 7 istotach, które miały zostać schwytane. Niektóre nie żyły, inne żyły. No, część z nich na pewno miała trafić do Stanów Zjednoczonych. I ta historia przez całe lata trwała. Ciągle o tej Warzyni mówiono, chociaż wiesz, kiedy jeszcze internet nie był tak rozpropagowany, to myśmy mieli słaby dostęp do tych informacji. Natomiast w ostatnich latach rzeczywiście, w sumie co rok były jakieś sensacje, były jakieś informacje, były jakieś nieoczekiwane zwroty akcji, aż do tego roku, kiedy to zorganizowano nie tylko tą konferencję, ale też w brazylijskiej telewizji, tej największej, najpopularniejszej Globo TV, ukazał się taki 3-odcinkowy dokument na temat Warzyni, produkcji brazylijskiej, próbujący no po prostu po latach jakoś zrewidować tamtą historię, próbujący spojrzeć na to z perspektywy dzisiejszej, tego co udało się ustalić. No wnioski są niejednoznaczne, trzeba powiedzieć. Wnioski są takie, że po prostu albo to było coś rzeczywiście dziwnego, ale
czegoś tutaj nam brakuje w tej układance. Albo było tak, jak wszyscy myślą, czyli rozbiło się UFO, ale zostało to skrzętnie i bardzo skutecznie wyciszone zarówno przez Brazylijczyków, jak i pomagających im w tym wszystkim Amerykanów. Mhm. No właśnie, tam z biegiem czasu, z tego co się orientuję, pojawili się też nowi świadkowie, no ale i też ci różni badacze zaczęli zmieniać zdanie na temat tej Warzyni. Dlaczego? Nowi świadkowie się pojawiali w sumie tam co jakiś czas okresowo pojawiali się a to wojskowi, a to no, wiesz, osoby cywilne pracujące w wojsku, lekarze, pielęgniarki, strażacy i tak dalej. Mówili o tym, co mieli zobaczyć albo co słyszeli. Nie wszyscy mówili o bezpośrednim kontakcie z tymi istotami. Często były to jakieś relacje ludzi, którzy na przykład brali udział w transportowaniu dziwnego ładunku, tak, który mógł właśnie wiązać się z tą akcją w Warzyni. I na tej konferencji, która została zorganizowana 20 stycznia tego roku, mamy przedstawionych kilka sfilmowanych, przepraszam, oświadczeń tych świadków. Ich jest więcej, bo grono brazylijskich ufologów przez lata docierało do coraz to szerszej grupy świadków, chociaż trzeba powiedzieć, że niektórzy z tych świadków no, okazali się albo mitomanami, albo osobami, które chciały trochę zarobić na ujawnianiu jakichś informacji. No bo jest rzecz, o której trzeba powiedzieć. Kiedy Fox, no a wcześniej brazylijscy badacze próbowali docierać do świadków, no to niestety też niektórym płacili i wiele osób doszło do wniosku, że cóż szkodzi zmyślić sobie jakąś historyjkę, a potem ją wcisnąć komuś, tak? I tu nie tylko o historyjki chodzi, ale chodzi nawet o nagrania, bo nagrania, które miały zostać wykonane, które ponoć gdzieś krążą, które są u kogoś w sejfie, istnieją i są takim świętym gralem. Mhm. Jeżeli idzie o sprawę z Warzyni, do tej pory no, okresowo wręcz regularnie, zazwyczaj na początku roku, kiedy mamy do czynienia z kolejną rocznicą przypadku z Warzyni, to pojawiają się rewelacje, że ktoś ma a to nagranie, a to kadry z tego nagrania. No, do tej pory mamy chyba dobrych kilka wersji tego, jak te istoty wyglądały. No tutaj analogiczna była sprawa, wiesz, ktoś miał film, oczywiście spreparowany, czy nawet wiesz, stworzony przy pomocy odpowiednich programów komputerowych, no i sprzedawał potem taki film badaczom z Ameryki czy z Brazylii, którzy oferowali jakieś pieniądze. No można było po prostu łatwo zarobić, to nie da się ukryć, że tak jest. No ale ten prawdziwy film gdzieś tam ma być. Jeżeli chodzi o te zwroty akcji, największy zwrot akcji około 2010 roku, kiedy jeden z czołowych badaczy w Warzyni, Ubirajara Rodriguez, prawnik, ufolog, wykładowca, który tak naprawdę był na miejscu od razu, bo jest z Warzyni, który no, jest jednym z ojców tej historii, powiedział, że on cofa to wszystko. On nie wierzy, żeby tam doszło do katastrofy jakichś istot z kosmosu, że nie ma na to przesłanek, nie ma na to dowodów jednoznacznych, że trzeba na to wszystko spojrzeć bardziej krytycznym okiem. Wiele osób Rodriguezowi miało to za złe, że no, zrobił taki skok w bok, że nagle zaczął mówić językiem sceptyków, no ale rzeczywiście no, sprawa się bardzo rozrosła. Pojawiły się relacje, które były często sprzeczne, no, pojawiły się zdjęcia, filmy, które pokazywały różny wygląd tych istot. Może tego się Rodriguez przestraszył, że po prostu nie da się już powiedzieć, kto zmyśla, a kto mówi prawdę. Jedno jest pewne, moim zdaniem, no coś tam się wydarzyło, wiesz, bo nawet osoby takie w ogóle niezwiązane ze sprawą, z UFO, jak chociażby obecny burmistrz Warzyni, on powiedział, że kiedy wtedy jeszcze pracował w piekarni i dowoził chleb do szpitala, to był jedyny dzień, kiedy szpital nie przyjął chleba, bo był zamknięty, bo wojsko go zamknęło. Także coś tam się wydarzyło. A wyobraź sobie, wieści tak się szybko rozprzestrzeniały po
po okolicy, że pod szpitalami rzeczywiście koczowali dziennikarze chcący się dowiedzieć, czy rzeczywiście ktoś tam przywiózł kosmitów. No, sprawa chaotyczna, wielowątkowa, e, prezentowana najczęściej w takim mocnym uproszczeniu, ale z jednej strony no, fascynująca, no wiesz, fascynująca, szczególnie jeżeli ktoś o tym słyszy pierwszy raz. Mhm. No to jest prawda, ale słuchaj, wiesz co, tak jak wspomniałeś, zawsze w styczniu, jak jest następna rocznica, to zawsze pojawiają się jakieś osoby, albo ten temat Warzyni powraca. Natomiast w styczniu bieżącego roku zorganizowano taką konferencję, na której pojawił się m.in. dr Venturelli. Uważany on jest obecnie chyba za najbardziej wiarygodnego jakiegoś takiego pośredniego świadka. A co on tak naprawdę widział? Venturelli był neurochirurgiem w szpitalu Regional, w regionalnym szpitalu i on już ujawnił się jakiś czas temu. On wystąpił na tej konferencji, o której mowa, tylko że wpierw Venturelli mówił, że widział nagranie, na którym przedstawiono zwłoki jakiejś istoty nieludzkiej. Mhm. I to mu zostało pokazane, on widział tylko nagranie, że takie coś jest i że to może być prawda. I to było powiedziane jakiś czas temu, kilka lat temu, natomiast potem wskutek perypetii zdrowotnych i przemyślenia tego wszystkiego raz jeszcze Venturelli powiedział jak było. On został po prostu wezwany na oddział ratunkowy, gdzie w jednej z sal przebywała istota. Kiedy on wszedł, to mówi, że zobaczył, na pierwszy rzut oka to myślał, że to jest dziecko jakieś. Ale kiedy tak bliżej się popatrzał, no to no nie, jego zdaniem to nie był człowiek. Ta istota miała mieć bladą, białą skórę, jasną w każdym bądź razie, takie fioletowe chyba oczy. On niestety nie zdradza więcej szczegółów, takich, które by nam jakoś pozwalały sobie tą istotę wyobrazić, natomiast jasne staje się, kiedy słuchamy Venturellego, że on opisuje coś zupełnie innego niż wszyscy do tej pory. Bo te dziewczyny, od których zaczęła się ta cała afera, mówiły o tym, że istota była brązowa, oleista, straszna i w ogóle, a to, co zobaczył Venturelli, jest białe. On nawet to opisuje w pewnym momencie jako anioł, że to ma taką anielską urodę i prezencję anielską. A pamiętamy, dziewczyny bały się tego, że to był demon. Mhm. Także mamy historię, która prezentuje wszystko z trochę innej strony niż byliśmy przyzwyczajeni. Są tacy, którzy tłumaczą, skąd mogą brać się tego rodzaju różnice w opisie. Mogło chodzić o to, że te istoty, kiedy były widziane na zewnątrz, no to może po prostu atmosfera nasza im szkodziła i to, co się działo z ich skórą, było jakimś procesem chorobowym, ewentualnie reakcją organizmu. Może to był pot tych istot, może to był krwawy pot, nie wiadomo co to było. Natomiast ta istota, którą Venturelli widział, no nie wiem, może została poparzona już, może jej naturalny kolor ciała wskutek tego, że ona przebywała w naszej atmosferze, która była dla niej toksyczna. Ten kolor jej skóry się zmienił. No nie wiem, wiesz, tutaj można puścić wodę wyobraźni i to jednak jakoś wytłumaczyć. No i ten Venturelli stał, widział tą istotę, ona się miała tak spojrzeć na niego, potem spojrzeć się za okno, no i on doszedł do wniosku, że ta istota jest jakoś na szczególny sposób świadoma, że ona jest jakby mądrzejsza od człowieka. No, tam dopisał do tego parę swoich wniosków, bardzo metafizycznych, że kontakt z tą istotą miał charakter no, uwznioślający, że ubogacał go duchowo i on miał wrażenie, że no jakby nie było, nie ma do czynienia z człowiekiem, że to jest jakaś istota obca. Venturelli wystąpił na żywo na tej konferencji w Waszyngtonie. Wbrew temu, co wiele osób mogło, nie wiem, podejrzewać, no nie pokazano tam żadnych filmów, żadnych zdjęć, żadnych nagrań. Venturelli powtórzył krótko swoje oświadczenie. Mhm. On też za bardzo się nie rozwodzi w tym wszystkim, nie opowiada, nie dopowiada, no, przynajmniej na razie do tej historii niczego nowego.
Rzeczywiście, można go uznać na chwilę obecną za najbardziej znanego świadka wydarzeń w Warzyni. To rzeczywiście Mhm. ma pewne znaczenie dla całej historii. Wskazuje, że coś jednak się wydarzyło, że no, bez względu na to, jaki kolor miały te istoty, czy były bardziej anielskie, czy bardziej demoniczne, no to coś tam miejsce miało Mhm. i nikt nie chce powiedzieć co. Mhm. No właśnie, słuchaj, mimo wszystko wydaje mi się, wiesz, że coś po prostu w przypadku tej Virginii się nie klei. Jakie są twoim zdaniem minusy tej historii? Taki pierwotny minus, który jest widoczny od samego początku, wiąże się z wrakiem UFO. No bo wszyscy uważają, że te istoty, one się rozbiegły, bo spadły na Ziemię skądś, że się tutaj rozbiły. No problem jest w tym, że tego UFO nie ma. Główny świadek, który twierdzi, że widział katastrofę obiektu nieznanego w pobliżu Warżini, Mhm. od samego początku mówił, że to miało miejsce 13 stycznia. Nie 20, tylko 13. A więc tydzień wcześniej niż ta cała akcja w Warżini. No to albo te istoty się rozpierzchły i błąkały się przez tydzień, albo facet nam tutaj coś kręci. No, jego relacja też jest taka bardzo, wiesz, filmowa. On twierdzi, że jechał autem, zobaczył dziwny obiekt i po prostu był świadkiem jego katastrofy. W pewnym momencie tam zaczął chodzić po tym polu szczątków, zbierać kawałki, mówi, że tam podniósł fragmenty, pozginał, a one nagle cudownie wróciły do swojego kształtu, a potem nagle wojsko przyjechało, jakby przyjeżdżało zupełnie obok. Przyjeżdżało, zobaczyło, wygoniło go, nastraszyło i on od tamtej pory no, żył w strachu i w ogóle, ale potem zdecydował się ujawnić. Wiele osób nie daje wiary w jego historię. To jest pierwszy minus w Warzini, że no, wygląda na to, że nie wiem, były dwie katastrofy albo jakoś to tak dziwnie, no. Ten świadek też nam nie mówi o tym, czy widział jakieś istoty, prawda? Także to jest jedno. Druga sprawa to jest różnica między wyglądem tych istot, który został utrwalony, a tym, co nam nagle zaczyna opowiadać Venturelli. Mhm. Czyli on mówi, że mamy do czynienia z istotami, no po prostu białymi, a tamci mówią, że one są były brunatne i miały taką czerwono-pomarańczową skórę, czerwono-brązową, oleistą, a tutaj lekarz, główny świadek mówi, nie, nie, to było inaczej. No może rzeczywiście były tu jakieś przesłanki, które zaszły i odpowiadały za to, że skóra tych istot zmieniła kolor. Ale to jest druga rzecz. No i jeszcze jest cały problem związany z tymi fałszywymi świadkami, plus oświadczenia niektórych tych świadków, którzy w tym dokumencie, o którym mówiłem, wyemitowanym przez Globo TV, powiedzieli, że po prostu kłamali, bo im zapłacono za to, żeby mówili historie, które nie miały miejsca, tylko że zleceniodawcami wcale nie było wojsko, tylko to ufolodzy im kazali opowiadać jakieś historie. Mhm. Także nagle ta opowieść, ta sprawa zmierza nam w jakąś dziwną stronę. Jest, po jednej stronie barykady jest Venturelli i inni świadkowie cywilni, a po drugiej jest Rodriguez i świadkowie wojskowi, którzy mówią, że no, ktoś ich przekupił i że to wszystko jest prowokacja. Mhm. Prawda pewnie gdzieś leży po środku tego wszystkiego, ale sprawa żyje. To jest też ciekawe, że sprawa żyje wbrew temu, co stało się z innymi wydarzeniami. Warżynia jednak nadal funkcjonuje w tej przestrzeni wyobraźni. Dodatkowo jeszcze trzeba powiedzieć, że oprócz hipotezy o tym, że to byli kosmici, są też inne hipotezy mówiące, że na przykład to były jakieś istoty żyjące pod ziemią, Mhm. że tam wcale nie było katastrofy UFO, tylko doszło do czegoś innego, czegoś, co sprawiło, że te istoty się pojawiły. Mhm. Nie brak nawet takich hipotez okultystycznych, mówiących o tym, że otworzył się portal w Warzini do innych wymiarów i te istoty stamtąd wylazły. Niektórzy to jakoś łączą ze sprawą Chupacabry z Porto Rico, Mhm. bo to wszystko miało miejsce w sumie w tym samym okresie.
Mhm. I nawet istniało jakieś małe podobieństwo między tymi istotami z Warzyni, a tą istotą z Porto-Rico. Mhm. Także no, kolejny raz nam się okazuje, że przypadki ufologiczne, kiedy słuchamy ich w dużym uproszczeniu, wydają się rzeczywiście super. Natomiast kiedy wchodzimy w szczegóły, często pojawiają się różnego rodzaju problemy, niedopowiedzenia, a także jak w tym przypadku było moim zdaniem również próby no, po prostu zmanipulowania tej historii i to niestety trzeba to przyznać zarówno przez ufologów, jak i przez wojsko. Jednak coś się tam wydarzyło, coś się działo i ktoś nie chce, żebyśmy dowiedzieli się co. No właśnie, jest podaż, jest popyt, a potem na końcu się wszyscy wymigują tego. To podobnie jak z Biblią Antonego Szandora Laveya, z Czarną Biblią, gdzie chłop napisał ją, rozpromował, rozpropagował, a na końcu przed śmiercią powiedział, że to wszystko zmyślił. No nie? To też jest. Dzięki ogromne za wspólnie spędzony czas. Ja oczywiście zachęcam, żeby zajrzeć na kanał Piotra UFO Historie i na ten siostrzany kanał również. Małe UFO Historie, bo tam fajne, ciekawe rzeczy są. Jest też troszeczkę naszych rozmów. Zachęcam, żeby subskrybować, komentować, lajkować nasze spotkania. To zawsze winduje, podbija. No i możemy iść do przodu, możemy się rozwijać, a te kanały rozwijają się dla Was i dzięki Wam. Także dzięki ogromne, Piotrze, za wspólnie Pozdrawiam. spędzony czas i trzymajcie się i do następnego razu.